Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak montuję blat kuchenny. Blat został docięty na wymiar, jest on grubości 40 mm, szerokość 70 cm, długość w przybliżeniu 3,2 metra. Blat jest to płyta wiórowa laminowana, w blacie zostaną wykonane otwory pod kuchenkę gazową i zlewozmywak. Przed przystąpieniem do wykonania otworów w blacie dokładnie kilka razy przemierzyłem sobie te otwory. Chodzi o to, żeby nie wyciąć zbyt wielkiego otworu, ponieważ wtedy blat jest do wyrzucenia, i dodatkowo, żeby on był w odpowiednim miejscu, ponieważ jeżeli źle wymierzymy blat, no to może być kolizja z meblami, które znajdują się pod spodem. Zamontowane urządzenie może być zbyt blisko ściany lub część, która zostanie, czyli ta cienka część blatu, która została po wycięciu otworu, może być zbyt wąska i będzie się wyginać i może Wam się złamać podczas montażu. Zawsze zapytajcie producenta blatu, jaka jest minimalna szerokość zostawionego materiału. Dlatego ja wziąłem blat o szerokości 70 cm, żeby po każdej stronie wyciętego otworu zostało przynajmniej 10 cm. Różni producenci mają różnego typu wymagania odnośnie gwarancji. Narysowałem ołówkiem wymiary tego otworu, sprawdziłem jeszcze raz, czy jest on w dobrym miejscu. W narożnikach nawierciłem otwory. Chodzi o to, żebym mógł włożyć brzeszczot od wyżynarki. W zależności od tego, jakie te zaokrąglenia są na sprzętach, który montujemy, użyłem dwóch różnych średnic wierteł. Do zlewu użyłem wiertła 10, a do kuchenki gazowej użyłem otwornicy 25 mm średnicy. Po wykonaniu otworów przymierzyłem na sucho, czy wszystko pasuje. Zarówno zlewozmywak, jak kuchnia gazowa pasowały idealnie. Przystąpiłem do przygotowania blatu do montażu. Pamiętajcie, że zanim będziecie montować blat, wypoziomujcie wszystkie meble, które znajdują się pod blatem. Ustawcie je w odpowiednim miejscu, żeby ten blat od ściany mi nie odchodził podczas użytkowania. Postanowiłem każdą szafkę przykręcić jeszcze do ściany odpowiednimi śrubami. Przy przykręcaniu tych szafek do ściany pamiętajcie, że pod tynkiem mogą znajdować się przewody elektryczne, rurki z wodą czy kanalizacją. Dlatego musicie wiedzieć, w którym miejscu wykonać otwór. Blat został obcięty z 3 stron. Od strony widocznej została ta ładnie zaokrąglona część w laminacie. Pozostałe boki muszę zabezpieczyć przed wilgocią. Jeżeli bym nie zabezpieczył tych krawędzi, rozlana woda na blacie dostanie się na krawędź blatu i wsiąknie w tą płytę wiórową, która spuchnie. Blat wygląda wtedy nieestetycznie i trzeba go wymienić. Dlatego zabezpieczam go silikonem na każdej z tych krawędzi. Jeżeli ten blat kończyłby się nie przy ścianie, no to dokręciłbym jeszcze taką specjalną listwę ozdobną, ale też pod tą listwę nałożyłbym silikon. Wszystkie ściany w tym miejscu wyprowadziłem tak, że są one w pionie i wszystkie kąty 90 stopni są zachowane. Dlatego mogłem sobie blat wyciąć, można powiedzieć, co do milimetra i zainstalować go w tym miejscu. Gdy ściany są nierówne, no to jest problem z montażem takiego blatu i aby zamontować taki blat, trzeba użyć specjalnych listw maskujących i powiem tak, że ja nie jestem zwolennikiem tego typu rozwiązania, ponieważ zawsze pod tą listwę coś tam wody wejdzie i ta woda pod tą listwą gnije. Żeby żadna woda nie spływała po tym blacie na ścianę i potem za meble kuchenne, nałożyłem dość grubą warstwę silikonu w miejscu, gdzie ten blat będzie, i dosunąłem ten blat do ściany. Tak jak tutaj widzicie, nie w każdym miejscu ten silikon wypłynął, dlatego dołożyłem w tym miejscu silikonu i docisnąłem go do ściany ponownie. Chodzi o to, żeby mieć pewność, że na całym obwodzie kontaktu blatu ze ścianą będzie szczelnie. Dosunąłem ten blat maksymalnie jak się da. Po upewnieniu się, że ten blat już jest w odpowiednim miejscu, przykręciłem meble kuchenne pod blatem. Użyłem do tego wkrętów i przykręciłem przy listwie tej przedniej i tylnej każdego z mebla. Dodatkowo
Dodatkowo nałożyłem silikon na obwodzie łączącym ścianę z blatem, spryskałem wszystko wodą i zebrałem nadmiar silikonu, formując jednocześnie kształt tego silikonu przy ścianie. Tak zamontowany blat zostawiłem do wyschnięcia silikonu. Jeżeli chodzi o wszystkie otwory, które wyciąłem, zabezpieczyłem je też silikonem naokoło. Dodatkowo podczas montażu elementów do tego blatu dodatkowo został nałożony silikon, tak żeby woda nie miała prawa wpłynąć między zamontowane elementy na blacie a blatem. I tutaj w jednym przypadku zebrałem ten silikon na zero i tak zrobiłem przy zlewozmywaku, natomiast przy kuchni gazowej zebrałem ten silikon kostką, która formuje fazę 2 na 2 mm. Możecie sobie porównać, jak to wygląda. Jak chcecie zobaczyć, jak montowałem zlew, no to film znajdziecie w karcie w prawym górnym rogu. Jeżeli macie jakieś swoje patenty podczas montażu takiego blatu wiórowego, no to proszę piszcie w komentarzu. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!